Witajcie, dzisiaj taca, po prostu taca. Ale nie o to chodzi, żeby złapać króliczka, tylko żeby gonić go. Więc, aby nie skończyć zbyt szybko, po pierwsze pocięłam bardzo popularny wzór, a po drugie zabrałam się za cieniowanie. Jeżeli pomysł Wam się podoba, serdecznie zapraszam na film. Nieduża drewniana taca z serduszkiem. Tak na 2 kawki, gdy wpadnie psiułka. Farba akrylowa, biała i szeroki pędzel. Tacę przeleciałam raz i wysuszyłam. Okazała się być bardzo nieprzyjemna w dotyku. Wyszlifowałam papierem ściernym i przeleciałam farbą jeszcze raz. I teraz już było ok. Serwetkę użyłam z bardzo popularnym wzorem. Takie różyczki, chyba już wszystkim znane. Natomiast wielkość serwetki jest nietypowa. Normalna serwetka ma wymiar 33 na 33 cm, a ta ma 40 na 40, więc jest fajna na tacę, stoły czy krzesła. Wzór wycinam, a właściwie przycinam i rozcinam na pasujące mi części. Bardzo nie chciałam, żeby wzór wyglądał symetrycznie, więc nawet te większe partie podzieliłam na 2 części. Duże róże czy liście wycina się bez problemu, natomiast kłopot zaczyna się przy drobniejszych elementach. Ta łodyżka czy delikatne listki przy pączku są nie do wycięcia, więc robię to w 2 etapach. To co się da, wycinam, a następnie rozdzielam serwetkę. Pozostałe drobiazgi wyrwę za pomocą pędzelka i zwykłej wody. Nie będzie to tak dokładne jak wycinanie, ale przynajmniej potrafię to zrobić. Niepotrzebne elementy serwetki leciutko moczę i obskubuję. Ostatecznie różyczka prezentuje się tak. Jak widzicie, królową wycinania nie jestem. Ale przecież nie chodzi o to, żeby wyciąć idealnie, ale żeby wszystko na końcu ładnie wyglądało. Wzór nie może nachodzić jeden na drugi, bo będzie to widać. Więc elementy, które wyszłyby na zakładkę, moczę wodą i odrywam. Tutaj, że nie jest idealnie, zresztą zobaczcie sami. Do klejenia używam kleju z werniksem oraz szerokiego pędzla 24 mm u nasady włosia. Serwetkę wystarczy posmarować wyłącznie od góry. Jeżeli się trochę boicie, że przyklejając kolejne elementy serwetki uszkodzicie te już przed chwilą przyklejone, warto w międzyczasie zrobić zupę. Klej schnie szybko, po 10-15 minutach można już lepić kolejne elementy. Aby wzór nabrał trochę życia, dokleję ciemne listki. I to naprawdę warto zrobić wtedy, kiedy róże z tła już wyschną. Do przygotowania tacy zużyłam połowę serwetki, czyli 2 ćwiartki. Jakby coś nie wyszło, 2 pozostały w odwodzie. Wiecie jak jest, kobieta zawsze powinna mieć przygotowany plan B. Złota zasada, najpierw lakierowanie, potem cieniowanie. Z cieniami jak z zupą, mimo starań czasami wychodzi nie za zbytnio. I właśnie przed tym zabezpiecza nas lakier. Ten wzór róż ma bardzo dziwny szary kolor. To nie jest szary, on jest taki szaro-zielony. Dopiero po wymieszaniu z kolorem można trafić w punkt. Ale jeżeli to komuś nie przeszkadza, może po prostu pocieniować na szaro albo na jasny brąz. Woda, farba akrylowa oraz pędzelek o szerokości 12 mm. Czubek zamaczam w wodzie i w farbie, rozblendowuję z boku i wtedy mogę cieniować. Niestety bywa tak, że tak strasznie się staramy, a wychodzi jak zwykle. I właśnie po to jest wstępne lakierowanie. Paskudny pasztet wytarłam i zaczęłam od początku. Tym razem poszło lepiej. Kto ma i lubi, może użyć opóźniacza do akryli. To jest właściwie taki preparat odstresowujący. Farba zasycha wtedy godzinę bądź dłużej i właśnie tyle czasu mamy na pozbycie się pasztetu. O ile coś nie wyjdzie, bo jak wyjdzie, to po prostu jesteśmy z siebie dumni. Cieniowanie nie jest konieczne, ale dzięki niemu kwiaty przestają lewitować w próżni. Tak wyglądały przed cieniowaniem, więc jeżeli komuś się podoba, nie ma co się męczyć. Jak już cieniowałam, to przy okazji obleciałam serduszka. Myślę, że teraz wyglądają lepiej, po prostu je widać. Jak przyłożyłam oko do mojego cieniowania, to okazało się, że zostało trochę szczelin między kwiatami a cieniem, więc po prostu to zamalowałam. Coś domalowałam i ostatecznie praca wygląda tak. Niewielka różnica, ale 5 minut temu wyglądała tak. Widzicie różnicę? Kwiatki gotowe, można zająć się pozostałą częścią tacy. Boki na szaro, ale nie za dużo tych boków na szaro, żeby praca nie wyglądała ponuro. Kto lubi, ten może zrobić przetarcia na świeczce albo na preparacie. Ja tak normalnie pobrudzę boki. Żeby uzyskać taki efekt, najpierw gąbeczkę wypisujemy na kartce, a taką resztą farby dopiero malujemy brzegi.
Za ciosem jeszcze małe kropeczki tępą częścią wykałaczki. Natomiast duże kropki zrobiłam pędzelkiem gąbkowym o średnicy 8 mm. Jeżeli także kochacie kropeczki, pędzelka szukajcie w naszym sklepie. Adres na dole strony, a szczegóły w opisie filmu. Białe kropki wykonuję przy pomocy białej farby akrylowej. Na dnie tacy odbiję szablonową pieczątkę. Ręcznie robione. I to oznacza, że tą tacę zrobiłam sama, włożyłam w to całe serducho i żaden Chińczyk mi nie podskoczy. Co więcej, to jest jedyny egzemplarz tej tacy na świecie. Żeby szablon odbił się idealnie, użyję kleju tymczasowego do szablonów. Psikamy, paręnaście sekund suszymy, a następnie nasz szablon klei się przepięknie do wszystkiego. Farba nie podcieka, a wzór zrobiony jest perfekcyjnie. Klej tymczasowy to nie jest tani gadżet, ale mam go już 3 lata i myślę, że jeszcze ze 2 mi posłuży. Do odbicia wzoru używam pędzelka ze Szczeciny, to jest specjalny płaski pędzel do szablonów. Dedę, gotowe. Patrzysz i wiesz, jedyna taka taca na świecie. A co jest ważne jeszcze w tacy, oprócz tego, żeby była ładna? No żeby się kubki do niej nie kleiły, gdy nalejemy do nich wrzątku. Mamy w sklepie taki bardzo specjalistyczny lakier, poliuretanowy. 2 cienkie warstwy i żaden kubek ani szklanka się nie przyklei do tacy. Ten lakier występuje w kilku wariantach, błyszczący, matowy, satynowy i super matowy. W tym filmie użyłam matowego. Skończona taca prezentuje się tak, a ja z waszego życia urwałam kolejne 7 minut. Mam nadzieję, że pomysł wam się podoba, chociaż ja co jakiś czas mówię sobie, że tych różyczek już nigdy więcej nie dotknę. Że już nie mogę na nie patrzeć i że już wszystko z nimi było. Ale mija rok i one znowu uśmiechają się do mnie z półki i ja się daję na to złapać. Dziękuję za uwagę, zapraszamy do naszego sklepu i na inspirello.pl.